Was na Zamku Bolków. Z tego położonego daleko na zachodzie Polski zamku opowiem Wam o tym, jakie były historie powstania Niemiec, jak to się stało, że powstał właśnie ten wielki organizm państwowy na zachodzie naszego kraju, jak głęboko sięgają korzenie Królestwa Niemieckiego, jak to się stało, że powstało Cesarstwo Niemieckie, i o tym wszystkim aż do XIII wieku będę się Wam starał opowiedzieć w tych dwóch odcinkach, które właśnie na tym zamku nagrywamy. Pierwszy odcinek będzie od samego początku, jeszcze od Królestwa Merowingów, aż po wiek X i początek XI, kiedy to był Otto III i Henryk II, kiedy państwo niemieckie było bardzo silne. A w drugim odcinku opowiem od XI wieku do XIII wieku, jak to się działo, że Niemcy nas nie skonsumowali, że udało nam się odeprzeć ich zakusy do panowania nad naszymi ziemiami. Także zapraszam na tą fascynującą historię Niemców, naszych sąsiadów. U schyłku starożytności doszło do wielkiego przesunięcia się plemion w Europie, w tym oczywiście plemion germańskich. I te germańskie plemiona, które przeniosły się daleko na zachód, rozgościły się bardzo wygodnie na byłych prowincjach Imperium Rzymskiego. Można by powiedzieć, że zagospodarowały ruiny po tym imperium. Ruiny imperium, które same stworzyły, ponieważ to głównie przez germańskie najazdy upadło zachodnie Imperium Rzymskie. Tak więc dawne serce Germanii przesunęło się bardzo daleko na zachód, w rejony dzisiejszej Galii. Germanie skolonizowali Brytanię, Saksonię, Anglowie, Jutowie, skolonizowali Hiszpanię, tutaj głównie Wizygoci i Swebowie, skolonizowali też północne Włochy, Ostrogoci, później Longobarowie i także dawną Galię. I tutaj w samym sercu znaleźli się Frankowie. Frankowie, którzy jeszcze w VI i VII wieku byli silnym plemieniem, ale nie wybijali się tak bardzo na piedestał jak później. W tamtym czasie było wiele konkurujących ze sobą plemion germańskich, które chciały wyjść na ten piedestał. I w czasach, kiedy rodziło się państwo Franków, mamy przecież na północy bardzo silnych Sasów, którzy też opierają się najazdom skandynawskim, opierają się najazdom słowiańskim. Mamy Wizygotów w Hiszpanii, którzy tworzą tam wielkie i potężne państwo, dopiero zniszczone później przez Maurów. Na południu mamy Ostrogotów, którzy zarządzają Italią. W Afryce przecież mamy nawet Wandalów, germańskich Wandalów, którzy przybyli tutaj aż z terenów dzisiejszej Polski. I w tym całym otoczeniu Frankowie mają na tyle szczęścia, że są z każdej strony praktycznie otoczeni przez ludy germańskie. To daje im pewien bufor bezpieczeństwa, bo jednak Germanie między sobą walczyli trochę mniej niż z zewnętrznymi plemionami. I tak na przykład cała linia plemion germańskich, która znajduje się na wschodzie, Bawarczycy, Sasi, oni cały czas musieli zmagać się z najazdami najpierw słowiańskimi, a później awarskimi. A ci Frankowie mogli tu sobie spokojnie rozwijać swoje państwo i na początku VIII wieku mamy już potężne królestwo Franków, rządzonych przez dynastię Merowingów, która to dynastia była tą założycielską tego francuskiego państwa, ale miała coś takiego w swojej konstrukcji jak instytucję majordomusa. Majordomusa, czyli takiego głównego zarządcy, powiedzmy, domem frankońskim, i tym majordomusem na początku VIII wieku zostaje młody, ambitny Karol. Karol żyje w czasach, kiedy islam stara się rozszerzyć swoje panowanie na całym świecie. To są czasy, kiedy Konstantynopol ledwo ostoi się przed najazdem. To są czasy, kiedy oni próbują przez Kaukaz dostać się na stepy Eurazji. Tam zatrzymują ich z kolei tureccy Hazarowie. I ten właśnie kalifat Umajadów również w Hiszpanii stara się pchać tą ekspansję. W 730 roku Hiszam Abd al-Malik, wielki kalif Umajadów, wysyła silne wojsko do Kordoby, do tamtejszego emira, z nakazem, żeby pchnąć islam na północ, przekroczyć Pireneje i zająć tereny europejskie leżące na północ od Pirenejów. Wielka muzułmańska armia wyrusza na północ zgodnie z wolą kalifa,
przekraczają Pireneje, wygrywają jedną bitwę i zmierzają do centrum państwa Franków, aby je zniszczyć i zająć, tak samo jak zajęli Hiszpanię, w konsekwencji, żeby rozszerzyć panowanie islamu. Tam spotykają się z silną, lecz mniejszą armią pod dowództwem Karola, który to w wspaniałej bitwie pod Poitiers w 732 roku zwycięża muzułmanów i zyskuje przydomek Karol Młot. I to jest ten człowiek, który jest protoplastą dynastii Karolingów. Od jego imienia właśnie mamy dynastię Karolingów, od jego imienia zresztą w krajach słowiańskich jest słowo król. Słowo król u Słowian pochodzi właśnie od imienia Karol. Tenże Karol Młot pokazuje swoją wartość, pokazuje się jako wspaniały zwycięzca wielkiej muzułmańskiej inwazji i następnie, kilkadziesiąt lat później, jego wnuk, również imieniem Karol, zdobywa władzę nad państwem Franków. Jest tu mowa oczywiście o Karolu Wielkim. W 768 roku nad potężnym państwem Franków władzę obejmuje Karol, wnuk Karola Młota. I to panowanie, które będzie trwało prawie 50 lat, zmieni zupełnie obraz Europy. W ciągu swoich długich rządów Karol Wielki realizuje aż 54 kampanie zbrojne. W większości z nich dowodzi osobiście. Za swojego panowania udaje mu się zjednoczyć praktycznie wszystkie plemiona germańskie żyjące w Europie, poza Brytanią, której nie był w stanie podbić. Tak więc tworzy ogromne imperium, które sięga od Łaby na wschodzie, po Atlantyk na zachodzie i od Danii na północy, po środkowe Włochy i po Pireneje na południu. W roku 800, dokładnie w grudniu, papież Leon koronuje go uroczyście w Rzymie na cesarza rzymskiego. Wydaje się, że Imperium Rzymskie zostaje zrekonstruowane, ponieważ ogromne obszary Europy zostają wreszcie zjednoczone pod jednym władcą, który zresztą został koronowany na cesarza. Więc jest to wydarzenie wielkie. Natomiast Imperium Karola Wielkiego niestety trwa tylko praktycznie 14 lat do momentu jego śmierci w 814 roku, ponieważ już jego syn Ludwik Pobożny miał duże problemy, żeby utrzymać spójność tego całego imperium. Pobożny jako epitet władcy to w średniowieczu bardzo często łagodne określenie na facet z małym testosteronem. Tak raczej również było w przypadku syna Karola Wielkiego. Mimo iż był on od najmłodszych lat szykowany przez ojca do rządzenia rozległym imperium, to podboje nie były jego ulubionym zajęciem. Ba, można by rzec, że wcale ich nie lubił. Za to z upodobaniem odwiedzał opactwa, oddawał się długim modlitwom, wspierał śpiewy chóralne, przepisywanie ksiąg i takie tam małomęskie zajęcia. Dostrzegając, że Ludwik nie trzyma wszystkiego w stalowych pięściach, jak czynił to Karol, już w 830 roku synowie zbuntowali się przeciw niemu i uwięzili go wraz z jego drugą żoną, dzieląc pomiędzy siebie królestwo. Ale mimo iż młodsi osiągnęli dość łatwy sukces w konfrontacji z ojcem, to pomiędzy sobą także nie potrafili dojść do porozumienia, gdyż najmłodszy z nich, Karol zwany Łysym, pochodził z drugiego małżeństwa z Judytą Bawarską, nielubianą przez wcześniejszych synów macochą. Natomiast Lotar z kolei nie lubił się z młodszym Ludwikiem, zwanym później Ludwikiem Niemieckim. Z kolei Pepin władał Akwitanią, która cały czas miała dążenia separatystyczne. Jak widzicie, sytuacja była bardzo skomplikowana, ale to właśnie wtedy zaczęło rodzić się Królestwo Niemieckie. Na razie udało się to jakoś jeszcze poukładać. Synowie pojednali się z ojcem, wypuścili Ludwika i władał on nominalnie dalej imperium aż do swojej śmierci 20 czerwca 840 roku. Wtedy wojna domowa rozgorzała na nowo, gdyż najstarszy syn Ludwika Pobożnego, Lotar, dotychczas król Italii, postanowił, że przejmie całe imperium dla siebie i nie będzie dzielił się z braćmi, jak to wynikało z woli jego ojca.
Pod Fontenoy w 841 roku doszło do największej bitwy w całej epoce Karolingów. Lotar, wspierany przez Pepina Akwitańskiego, stanął naprzeciwko Ludwika Niemieckiego i jego półbrata Karola Łysego, którzy w imię niechęci do Lotara zjednoczyli tutaj swoje siły. W tej kolosalnej i krwawej bitwie, w której wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy najlepszych rycerzy z całego imperium, zwycięstwo odniósł Ludwik Niemiecki i w efekcie wywalczył dla siebie znacznie większe królestwo niż początkowo otrzymana Bawaria. Tak właśnie skończyło się Imperium Karola Wielkiego. A ostatecznie jego wnukowie dzielą je między siebie na 3 części w 843 roku. I tak właśnie jeden z wnuków Karola Wielkiego, Ludwik, zwany Ludwikiem Niemieckim, obejmuje wschodnią część Imperium Franków, która to wschodnia część w przyszłości stanie się właśnie Niemcami. Ale Niemcy to jest określenie zupełnie słowiańskie. Oni nazywali siebie zupełnie inaczej. Kilka słów o kwestii nazewnictwa, ponieważ Niemcy absolutnie nie nazywali siebie Niemcami. Niemiec to określenie typowo słowiańskie na człowieka, z którym nie można się dogadać, czyli na człowieka niemego. Z kolei Francuzi późniejsi nazywali ich Alemanami od plemienia Alemanów, które sąsiadowało z nimi jako pierwsze na wschodzie za Renem. Sami oni siebie przez długi czas próbowali nazywać wschodnimi Frankami. Zresztą w sercu Niemiec leżała kraina i leży nadal, która nazywa się Frankonia. Ale oni sami siebie nazywali właśnie wschodnimi Frankami, od tej właśnie Frankonii. Później jak powstało cesarstwo, zaczęli nazywać siebie Cesarstwem Rzymskim, co było zupełnie nieadekwatne, ale jednak. I dopiero później powstała to miano Germania, nawiązujące do tych starożytnych Germanów, którzy tutaj rzeczywiście w starożytności się gnieździli. Ale to są czasy zupełnie późniejsze, więc ja używam określenia na nich Niemcy w naszym słowiańskim znaczeniu tego słowa, a nie w znaczeniu tego, że nazwa Germania dla Niemiec powstała znacznie później. Więc mamy tegoż wnuka Karola Wielkiego, zwanego w historiografii Ludwikiem Niemieckim, ponieważ był to pierwszy władca, który tak naprawdę rządził terenami, z których później powstało Królestwo Niemiec. Ludwik ten już jako 20-latek musiał zmagać się z potężnym buntem Sasów, którzy zbuntowali się przeciwko Frankom, ponieważ szczerze ich nienawidzili, szczególnie za przymusową chrystianizację, którą zafundował im Karol Wielki. Sasi bardzo długo starali się zostać plemieniem pogańskim, mimo że inne germańskie plemiona już w VI wieku praktycznie były schrystianizowane, to sami Sasi aż do VIII i początku IX wieku pozostawali w pogaństwie. Także jak widać, te początkowe Niemcy wcale nie były jednolite i tak naprawdę przez cały okres historii Niemiec to rozbicie na poszczególne landy, na poszczególne księstwa będzie bardzo wyraźne i tego kraju praktycznie do dzisiaj nie udało się scalić. Do dzisiaj mamy w Niemczech podział administracyjny na landy, który jest wyjątkowy w skali europejskiej, pokazujący też właśnie te silne tendencje odśrodkowe wszystkich tych księstw. Taka Szwabia, Turyngia, Bawaria to były praktycznie osobne księstwa w ramach jednego organizmu, ale które cały czas bardzo mocno podkreślały swoją niezależność. Więc mamy tegoż Ludwika, który rządzi przez kolejne kilkadziesiąt lat i jakoś tam udaje mu się zachować władzę nad tym terenem, stalić go. Ze wschodu ma cały czas ogromny problem, bo najeżdżają go Słowianie. Słowianie w tamtym czasie są bardzo silni za Łabą. Czesi są pod panowaniem Wielkich Moraw. Natomiast Wielkie Morawy w czasie, kiedy Ludwik Niemiecki panuje, są w okresie rozkwitu. Są bardzo silnym państwem, z którym Niemcy muszą się liczyć. Robią oni najazdy, żeby podporządkować sobie to terytorium. I również starają się na południu zajmować tereny zajęte przez Słowian. Powstaje tam taka marchia w Karyntii,
Dzisiejsza Austria to jest, ale w tamtych czasach jeszcze to są tereny na wskroś słowiańskie, tak samo zajmują oni tereny aż po dzisiejszą Słowenię. Ludwik niemiecki czuł się oczywiście Karolingiem pełną gębą. Zresztą Frankonia leżała na terenie jego królestwa. Tak więc starał się najechać zachodnią część imperium dawnego Karola Wielkiego, ją podbić, żeby zjednoczyć i stać się kolejnym Karolem Wielkim. Tam panował jego młodszy krewniak Karol Łysy, z którym walczył dosyć udanie, bo zwyciężał, lecz jednak nie udało mu się zająć tamtego zachodniego części cesarstwa i Karol Łysy nominalnie dzierżył tytuł cesarza rzymskiego. Ludwik skupił się trochę bardziej na wschodzie, wyrobił ekspedycję w kierunku państwa wielkomorawskiego. Udało mu się podporządkować to dość duże słowiańskie państwo, lecz w momencie swojej śmierci musiał podzielić całe to terytorium pomiędzy swoich 3 synów, którzy bardzo mocno upominali się o to, żeby każdy z nich dostał swoją część. I tak oto to na początku już scalone Królestwo Niemieckie zostało podzielone pomiędzy 3 synów Ludwika Niemieckiego, którzy to karolińskim zwyczajem już za życia ojca toczyli z nim wojny o samodzielność, ale dopiero po jego śmierci udało im się uzyskać rządy zupełnie samodzielne i tak. Karloman otrzymał Bawarię, Saksonię, Frankonię i Turyngię dostał Ludwik Młodszy, a Karol Otyły rządził w Szwabii. Synowie Ludwika Niemieckiego są nadzwyczaj zgodni. Rządzą Niemcami w sposób bezkonfliktowy, ale też nie są zbyt szczęśliwymi ludźmi, ponieważ 2 z 3 synów Ludwika Niemieckiego umiera w przeciągu 6 lat od śmierci ich ojca. Nie są tacy szczęśliwi, żeby żyć 70 lat tak jak on. I zostaje tylko jeden, skromny można by powiedzieć, Karol, książę Szwabii, który przez dziedziczenie zajmuje pozostałe tereny Królestwa Niemieckiego i od 882 roku sam rządzi całym niemieckim królestwem. Są to czasy bardzo ciekawe, to znaczy niebezpieczne. Ze wschodu cały czas Słowianie szukają okazji, żeby najeżdżać tereny niemieckie i łupić je, ale to nie jest największe zmartwienie Karola. Na północy, to jest już końcówka IX wieku, to są naprawdę silne rajdy wikingów i oni to wpływają rzekami na terenie dzisiejszej Holandii i tam starają się łupić też tereny wschodniofrankijskie, czyli niemieckie. Karol Otyły radzi sobie z nimi nadzwyczaj dobrze, pokonuje Normanów czy Wikingów i wasalizuje tych, którzy osiedlili się na terenie dzisiejszej Holandii. Pomaga też papieżowi, który jest nękany przez księcia Gwidona. Wyprawia się do Italii, zwycięża tam w boju i w uznaniu za to papież koronuje go na cesarza rzymskiego. Także można by powiedzieć, że Karol Otyły całkiem nieźle sobie radził, jednak nie wszyscy tak sądzili. I jednym z tych niezadowolonych z jego rządów był jego bratanek, syn jego brata Karlomana, Arnulf. Arnulf żył na wschodniej części imperium, tam w rejonie Karyntii, potem został księciem Bawarii i właśnie jako książę Bawarii w 887 roku postanowił zbuntować się przeciwko swojemu wujowi. Z armią złożoną z Bawarczyków oraz Słowian ruszył na Frankfurt i udało mu się zdetronizować Karola Otyłego, który prawdopodobnie był władcą mało energicznym ze względu chociażby na swoją tuszę i dość łatwo zgodził się na detronizację przez bratanka, został odesłany na odosobnienie i tam rok później zmarł. Także władzę nad wschodnimi Frankami przejmuje w 887 roku Arnulf z Karyntii, prawnuk Karola Wielkiego. Arnulf, jak sam początek jego kariery politycznej pokazał,
jest królem bardzo wojowniczym. Ale w tym swoim wojowaniu popełnia jeden kolosalny błąd na samym początku swojej kariery. Otóż jest to końcówka IX wieku. Madziarowie pod wodzą Arpada pojawiają się na niedzinie węgierskiej. I teraz on stawia właśnie na Madziarów, pomaga im w zniszczeniu państwa wielkomorawskiego, co tak naprawdę dla Niemców będzie otwarciem skrzynki Pandory. Ponieważ, jak się później okaże, Madziarowie byli 10 razy większym problemem niż Świętopełk Wielki i jego wielkomorawskie państwo. Także tutaj Arnulf dokonuje wyprawy, ale po to, by pomóc Węgrom, niszczy razem z nimi Wielkie Morawy i niestety będzie to się na nim mściło bardzo mocno. Inaczej sytuacja wygląda na północy, gdzie na terenie Holandii przez rzekę Diże płynie wielka armada wikingów, żeby łupić jak najgłębiej, da się ich smukłymi łodziami wpłynąć jak najgłębiej na tereny Królestwa Niemieckiego. Tam Arnulf wyprawia się z swoim wojskiem i pokonuje wikingów w bardzo spektakularny sposób. Tak bardzo wielu ich zabija, że aż kronikarz zapisuje, że ciała wikingów blokowały przepływ nurtu w rzece. Także pewnie osiąga jakieś duże zwycięstwo i to też powoduje, że wikingowie przez dłuższy czas nie będą najeżdżać terenów niemieckich. Zresztą po co mieliby to robić, jeżeli tutaj mogą się naciąć na takiego wojowniczego Arnulfa, podczas gdy trochę dalej na zachód mają znacznie bogatsze tereny i znacznie słabiej bronione. Ponieważ w tamtym czasie zachodnio-frankijskie królestwo ma znacznie większe problemy niż to wschodnie i są oni znacznie łatwiejszym kąskiem dla wikingów. Zresztą trzeba wziąć pod uwagę też pół tysiąclecia bycia w Imperium Rzymskim. Jednak Galia ma to odciśnięte piętno rzymskie na sobie bardzo mocno i to bardzo mocno wpływało na status ekonomiczny tych ziem. Po prostu Galia była o klasę bogatsza niż tereny tej wschodniej Germanii, gdzie Imperium Rzymskiego nie było i gdzie gdzie ten ekonomiczny rozwój nie przebiegł tak spektakularnie w późnej starożytności. Więc oczywiście po co wikingowie mają atakować wschodnich Niemców, jak mogą atakować tych na zachodzie, tych zachodnich Germanów, gdzie jest znacznie łatwiej. Podobnie zresztą ma sprawa się w Anglii, która też jest dosyć bogata, bo też była przez 400 lat pod panowaniem rzymskim i też nie jest zbyt dobrze broniona. Na południu Arnulf sięga po koronę cesarską, przekracza Alpy w 894 roku, zostaje koronowany, lecz jest to jego już ostatni sukces w jego życiu politycznym, ponieważ będąc człowiekiem po 40, bardzo mocno schorowanym, w późniejszych latach swojego życia już nie osiąga niczego spektakularnego i umiera w 899 roku. Pozostawia po sobie tylko jednego następcę. Nastaje początek X wieku. Bardzo ciężki czas dla Niemców, a nimi samymi rządzi sześciolatek. Ludwik, zwany od swego wieku Ludwikiem Dziecięciem. Staje się on ostatnim królem niemieckim z dynastii Karolingów. Włada w czasach niezwykle niebezpiecznych, ponieważ są to początki madziarskich najazdów na ten kraj. Madziarowie bardzo szybko konsumują państwo wielkomorawskie i zaczynają swoje rajdy na zachodnią Europę, a najbliżej nich są słabi w tamtym czasie Niemcy. Madziarowie w ogóle będą się zapędzać bardzo daleko na zachód, będą plądrować Francję, Hiszpanię, Włochy, ale to na Niemcy będzie praktycznie co roku spadać na nich wielka inwazja. I to się dzieje właśnie. 904, 906, Saksonia, Szwabia, Turyngia, Bawaria są cały czas najeżdżane i nie ma nikogo, kto byłby w stanie postawić tamę madziarskim najazdom. Próbują, co prawda. Hrabia Luitpold wyprawia się w 907 roku na wschód, tam pod Bratysławą próbuje pokonać Węgrów, lecz jego wojska zostają zmiażdżone przez
koczowników pod wodzą jeszcze starego Arpada, który niedługo po tej bitwie umiera. Tak więc widzicie, Ludwik Dziecię ma bardzo trudne rządy i też nie żyje zbyt długo. W wieku lat 18 umiera i na nim wygasa dynastia Karolingów w Niemczech. Do czego dochodzi? Dochodzi oczywiście do walki o władzę, żeby wyłonić kolejnego władcę, który da radę przeciwstawić się przede wszystkim temu zagrożeniu. Kolejnym królem niemieckim zostaje wybrany Konrad z dynastii frankońskiej. On to uzyskuje tą władzę dzięki temu m.in., że Oda, żona Arnulfa, matka Ludwika Dziecięcia, była właśnie też z Frankonii. Konrad rządzi tylko 7 lat i za jego czasów Niemcy pogrążone są w ogromnym chaosie. Ze wschodu cały czas najeżdżają ich Węgrzy, na zachodzie Karol Prostak odbiera im Lotaryngię, na północy coraz mocniejsze państwa norweskie i duńskie też stanowią pewne zagrożenie. Także te 7 lat rządów Konrada jest to naprawdę ciężki okres dla Niemców. Umiera on dosyć młodo, nie zostawia żadnego silnego potomka i na łożu śmierci wyznacza na swojego następcę Henryka, księcia saskiego. I tutaj dochodzi do wielkiego zwrotu w polityce niemieckiej, bo nowa dynastia, dynastia saska, zwana od protoplasty Ludolfa dynastią Ludolfingów, obejmuje władzę w Niemczech. Henryk, który ma przydomek Ptasznik, gdyż uwielbiał polowanie z ptakami łownymi, jest rzeczywiście władcą bardzo sprawnym. Całkiem dobrze idzie mu ochrona niemieckich granic, daje sobie radę ze Słowianami. Tutaj za jego panowania dochodzi do bitwy pod Łączynem, gdzie ogromne ilości obodrytów i wieletów zostają zabitych przez niemieckich wojowników, którzy pokonują ich tam. Także na południu w miarę radzi sobie z Węgrami. Oczywiście oni cały czas wpadają na tereny niemieckie i łupią je, ale udaje mu się w kilku sytuacjach zahamować ich napór na te tereny. Henryk walczył też na zachodzie z Frankami. W 920 roku Karol Prostak najechał Lotaryngię, która od śmierci Lotara w 855 roku była terenem spornym pomiędzy Frankami wschodnimi i zachodnimi. Jednak kiedy Karol zobaczył, z jak wielką armią przybywa Henryk Ptasznik, wycofał się, nie podejmując z nim bitwy. Kiedy 3 lata później Karol Prostak zmarł i wybuchła wojna domowa u zachodnich Franków po koronacji Roberta I, Henryk Ptasznik ponownie najechał te tereny i poszerzył swoje panowanie. Po uporaniu się ze Słowianami w 929 roku Henrykowi udało się także poszerzyć swoją władzę na północy, gdzie na Duńczykach zdobył Szlezwik. Więc generalnie można powiedzieć, że panowanie Henryka Ptasznika Niemcy uznają za dosyć udane i kiedy on umiera, władza pozostaje w dynastii Ludolfingów, ponieważ przejmuje ją Otton, syn Henryka, który nie jest jego pierworodnym synem, miał swojego syna Henryka, ale uznał, że młodszy syn Otton będzie lepszym następcą. I tak też się stało. Po niedługiej walce Otton przejmuje pełnię władzy w Niemczech i staje się królem niemieckim, zwanym w tamtych czasach królem wschodniofrankijskim. Prowadzi dosyć skuteczną politykę. Udaje mu się walczyć zarówno ze Słowianami, jak i z Węgrami i dochodzi do roku 955, który dla historii Niemiec jest niezwykle kluczowy, ponieważ w tym roku zarówno to państwo mogło się zapaść, jak i urosnąć na wielką potęgę. W tymże roku, z wczesną wiosną, wielki najazd węgierski pustoszy okolice Augsburga.
A jako że Węgrzy plądrują centralne Niemcy, Słowianie są z nimi jak zwykle w zmowie i uderzają przez Łabę na Saksonię, na okolice Magdeburga i tam łupią tereny niemieckie. Cała uwaga Niemców skierowana jest na króla Ottona. Jak on poradzi sobie z taką kryzysową sytuacją? Ten mobilizuje wszystkie siły, jakie ma. Z wszystkich księstw niemieckich zwołuje rycerstwo do siebie. Przybywa też jego wasal Bolesław Czeski i razem z nim nad rzeką Lech udaje im się pokonać ten wielki węgierski najazd. Gdy Otton I na początku lipca podążył do Saksonii, przybyli doń posłowie Węgrów z zapewnieniem, że pragną go odwiedzić w dawnej wierności i przyjaźni. W rzeczywistości zaś, jak niektórzy sądzili, by zorientować się w wyniku wojny domowej. Gdy za kilka dni, uhonorowawszy ich drobnymi podarkami, pożegnał ich w pokoju, posłowie jego brata, księcia Bawarii Henryka, donieśli mu, co następuje. Oto Węgrzy, podzieleni na grupy, wdzierają się do twego kraju, zdecydowani poważyć się na walkę z tobą. Gdy król to usłyszał, natychmiast, jak gdyby w ogóle nie musiał natężać wszystkich sił w poprzednich walkach, wyruszył naprzeciw nowym nieprzyjaciołom, wiodąc ze sobą jedynie niewielu Sasów, ponieważ tych zajmowała jeszcze wojna ze Słowianami. Rozbił Otton I obóz w pobliżu Augsburga, gdzie przyłączyły się doń wojska Franków i Bawarów, a także nadciągnął książę lotaryński Konrad z licznym wojskiem. Tym wszystkim ośmieleni wojownicy nie chcieli już dłużej unikać bitwy. Był Konrad z natury odważny i co u mężnych ludzi nieczęste, roztropny w radzie. Nieposkromiony w walce, był gotów nacierać na wrogów konno lub pieszo. Drogi był swoim towarzyszom tak w wojnie, jak w pokoju. Okazało się, że obie armie znajdują się niezbyt wielkie odległości od siebie. W obozie królewskim ogłoszono posty i zapowiedziano wszystkim, by byli gotowi nazajutrz do walki. Wczesnym świtem 10 sierpnia 955 roku podnieśli się, przekazali sobie wzajemnie znak pokoju i najpierw jeden po drugim ślubowali dowodzącym pomoc, następnie zaś z podniesionymi znakami bojowymi opuścili obóz w sile mniej więcej 8 legionów. Przeprowadzono wojska przez tereny nierówne i niełatwe, by nieprzyjaciołom nie dać możliwości niepokojenia ich strzałami, którymi potrafili posługiwać się biegle, gdy znajdowali się w zaroślach. Pierwszy, drugi i trzeci legion składał się z Bawarów z dowodzącymi księcia Henryka na czele. On sam nie mógł być obecny, gdyż zmogła go choroba, na którą zmarł 1 października tegoż roku. Czwarty legion stanowili Frankowie, których przywódcą był książę Konrad. W piątym, najsilniejszym, zwanym też królewskim, znajdował się król Otto, otoczony najwyborniejszymi ze wszystkich tysięcy wojowników i waleczną młodzieżą, a przed nim zwycięski, starannie zasłonięty anioł. Szósty i siódmy legion stanowili Szwabowie na czele z Burchardem, ożenionym z bratanicą króla. W ósmym było 1000 doborowych wojowników czeskich, lepiej wyposażonych w oręż niżli w szczęście. Tutaj znajdowały się wielkie tabory, jak gdyby najbardziej w tyle położone, miejsce miało być zarazem najbezpieczniejsze. Lecz sprawy potoczyły się zupełnie inaczej niż sądzono. Węgrzy bowiem niezwłocznie przekroczyli Lech, okrążyli wojska, zasypali ostatni legion strzałami, po czym z niesłychanym wrzaskiem rozpoczęli atak. Część wzięto do niewoli lub zabito, cały tabor zagarnięto, a ci ze zbrojnych, którzy ocaleli, ratowali się ucieczką. Podobnie zaatakowano 7 i 6 legion. Wielu poległo, pozostali rzucili się do ucieczki. Gdy król dostrzegł, że walka przybiera niekorzystny obrót i że zagrożone są stojące za nim ostatnie oddziały wojskowe, posłał 4 legion pod wodzą księcia Konrada, by uwolnił pojmanych, odebrał wrogą zdobycz i przepędził grabiące hordy. Gdy plądrujące wokół wrogie gromady zostały zniszczone, książę Konrad powrócił ze zwycięskimi sztandarami do króla, a co wyglądało na cud, podczas gdy zaprawieni w bojach, przywykli do sławy bojowej wojownicy ociągali się, osiągnął triumf z młodymi,
właściwie jeszcze niedoświadczonymi wojownikami. Król, poruszony niekorzystnym przebiegiem bitwy, podjął tarczę i świętą włócznię i sam skierował rumaka naprzeciw nieprzyjaciołom, wypełniając w ten sposób jednocześnie rolę najwaleczniejszego wojownika i najmądrzejszego wodza. Co mężniejsi spośród wrogów stawiali z początku opór, ale następnie, gdy ich towarzysze rzucili się do ucieczki, wystraszeni i popłoszeni, popadłszy pomiędzy szyki naszych, zostali zabici. Część pozostałych, których konie były już zmęczone, zbiegła do pobliskich wiosek, gdzie otoczono ich i spalono wraz z budynkami. Inni usiłowali ratować się w pobliskiej rzece, ale nie mogąc się przedostać na przeciwny brzeg, potopili się i pożegnali z życiem. Tego samego dnia został zdobyty obóz węgierski i uwolnieni wszyscy jeńcy, a na drugi i trzeci dzień z pobliskich grodów ci, co jeszcze pozostali, byli tak ścigani, że nikt lub najwyżej bardzo nieliczni zdołali ocaleć. Ale zwycięstwo nad tak dzikim ludem nie okazało się bez ofiar. Mianowicie dzielnie walczący książę Konrad, gdy ze względu na zmęczenie bitwą i upałem poluźnił wiązania zbroi, by zaczerpnąć powietrza, zginął ugodzony strzałą w gardło. Na rozkaz króla jego ciało zostało z czcią przeniesione i pochowane w Wormacji. Trzej przywódcy Węgrów zostali pojmani, przywiedzeni przed księcia Henryka i zostali straceni haniebną śmiercią, jak na to zasłużyli, mianowicie poprzez powieszenie. Sławny tak wspaniałym zwycięstwem, król Otton I przez swoje wojsko został pozdrowiony jako ojciec ojczyzny i imperator. Następnie zarządził on w podzięce dla Boga Najwyższego godne śpiewy dziękczynne we wszystkich kościołach, doniósł o zwycięstwie swoim czcigodnym matce Matyldzie i wśród radości powrócił jako zwycięzca do Saksonii. Jest to niesamowite zwycięstwo. Zabijają mnóstwo Węgrów. Na Węgrzech dochodzi do przewrotu. Władzę obejmuje zupełnie inny książę, który już nie chce tak bardzo najeżdżać na Niemcy, więc Otton w glorii zwycięstwa może teraz ruszyć na północ i tam w październiku 955 roku nad rzeką Raksą udaje mu się także pokonać bardzo znaczne siły słowiańskie, także jest podwójnym zwycięzcą i uchrania on Królestwo Niemieckie przed tymi zewnętrznymi zagrożeniami. Teraz może już sięgnąć po koronę cesarską. Starania o koronę cesarską były bardzo długie i wcale nie musiały zakończyć się sukcesem. Poprzedni władca, który nosił tytuł cesarza, to był włoski król Berengar, który zmarł w 924 roku. Panował on jedynie nad niewielkim skrawkiem dawnego Imperium Karola Wielkiego, więc tytuł cesarza zawdzięczał raczej dobrym relacjom z papieżem, niżli politycznej potędze. Ottonowi jednak sprzyjało w tym względzie szczęście. W 951 roku zmarł jedynie 24-letni król Italii Lotar i pozostawił po sobie młodą wdowę Adelaidę. Tymczasem król Niemców był od 5 lat wdowcem po przedwczesnej śmierci jego pierwszej żony Edyty Angielskiej. Postarał się więc o rękę młodej wdówki i jeszcze w tym samym 951 roku udało mu się to. Władanie nad Italią, przynajmniej północną, było konieczne, aby móc nazywać się cesarzem. Jednak papież odmówił takiej koronacji i Otton na razie nie mógł nic z tym zrobić. Dopiero po jego sukcesach w 955 roku i po umocnieniu jego władzy w północnych Włoszech i koronowaniu się na króla Longobardów i Franków, zdołał w 962 roku sięgnąć po tą wymarzoną koronę cesarską. Choć na pewno goryczy tego triumfu dodawał fakt, że 50-letni wówczas Otton pochował do tego czasu 3 z jego 4 synów, więc ciągłość dynastii Ludolfingów zawisła na włosku. Z drugiej jednak strony pomogło to później znacznie Ottonowi II uporać się z opozycją i utrzymać jedność imperium budowanego przez jego ojca. Zostaje koronowany na cesarza rzymskiego.
tylko że to Cesarstwo Rzymskie od czasów Ottona będzie już zdecydowanie niemieckie. W historii niemieckiej jest to początek pierwszej Rzeszy, państwa, które będzie trwało niemal 1000 lat i które będzie takim głównym motywem historii niemieckiej, ponieważ wokół tego cesarstwa, wokół tego obrębu granic, które wyznaczy Otton, będzie się ta historia tego ludu kształtować, mimo że, tak jak wcześniej wspomniałem, oni będą cały czas czuli się bardzo samodzielnie i ogromna autonomia poszczególnych krain będzie widoczna przez całą historię, to jednak to, co stworzył Otton I, będzie miało kolosalne znaczenie. Umiera on i po nim władzę przejmuje Otton II, a Otton I chciał oczywiście zapobiec kolejnym walkom o władzę, więc jego syn Otton II był koronowany już za życia swojego ojca, lecz nie udaje się tego osiągnąć w pełni. Otton II też musi swoje powalczyć, walczy aż 7 lat, bo jego głównym konkurentem jest Henryk Kłótnik, książę bawarski, i on jest z innej linii, także Ludolfingów, i także czuje się pretendentem do korony królewskiej. Dopiero kiedy Ottonowi II udaje się pokonać Henryka Kłótnika, może zająć się jakąś szerszą polityką. I dla niego wtedy jest wspaniała okazja, żeby pokazać się jako wspaniałego dowódcy, jako człowieka godnego tytułu cesarza rzymskiego. Oto na południu Arabowie zajmują południową Italię, która zostaje opuszczona, powiedzmy, przez Cesarstwo Bizantyjskie, które od 976 roku ma duże problemy wewnętrzne i te terytoria w Italii nie są oni w stanie utrzymać. Tam Abu al-Qasim, kalif Sycylii, uderza i zajmuje południe Italii. W Rzymie panuje wielki popłoch, ponieważ muzułmanie są już setki kilometrów, tylko setki kilometrów od Rzymu. Na to wszystko cesarz Otton II zbiera ogromną armię i rusza na południe, żeby przeciwstawić się muzułmanom. Dochodzi do bitwy pod Krotoną, w której początkowo szarża rycerstwa niemieckiego przełamuje siły muzułmanów, lecz kiedy po tym początkowym sukcesie oni się wycofują, w armii niemieckiej panuje rozprężenie. Nawet cieszą się bardzo, bo Abu al-Qasim umiera w tej bitwie. Jednak muzułmanie zdają się opanować sytuację, przegrupowują się i uderzają ponownie jeszcze tego samego dnia na rozciągnięte na dużym obszarze wojska niemieckie. I teraz szala zwycięstwa przechyla się zupełnie w drugą stronę. Muzułmanie zwyciężają, jest pogrom rycerzy niemieckich, większość z nich nie wraca do domu z tej bitwy. Sam cesarz, ciężko ranny, wskakuje do morza i tam słowiański wojownik Żelenta ratuje go, wsadza go na statek bizantyjski i odpływają od wybrzeży Italii. Tak kończy się południowa wycieczka Ottona II. Jest zdruzgotany, jest ledwo żywy i oczywiście wszyscy, którzy nie sprzyjają Ottonowi, niezwykle cieszą się z tego, że dostał on takiego łupnia na południu. Oczywiście sytuację tą przede wszystkim wykorzystują Słowianie, którzy widząc, co się stało na południu, uderzają teraz całym impetem przez Łabę i łupią tereny niemieckie niemiłosiernie. Bardzo szybko zajęli Chobolin i Brenną. W Brennej znajdowała się świeżo wybudowana katedra, która miała nawracać Słowian na chrześcijaństwo. Została ona doszczętnie spalona i Słowianie ruszyli dalej. Na zachód przekroczyli Łabę i plądrowali tereny daleko, daleko w głąb państwa niemieckiego, które w owym czasie było praktycznie bezbronne. Więc dopiero po paru latach udaje im się zorganizować jakiś opór, ale to już za sprawą innego króla niemieckiego, którym to próbuje zostać Henryk zwany Kłótnikiem. Bo kiedy Otton II niedługo po swojej wyprawie na południe umiera, znowu Henryk Kłótnik zgłasza swoje pretensje do tronu. Teraz wydaje się już, że ten tron obejmie na 100%, ponieważ Otton zostawia tylko malutkiego syna, Ottonka III i jego matkę cesarzową Teofanę.
i wydaje się Henrykowi Kłótnikowi, że bez problemu on teraz obejmie władzę w Niemczech i zostanie tym uprawnionym królem niemieckim. Jednak po roku czasu już cesarzowa opanowuje sytuację, Henryka Kłótnika wysyła z powrotem do Bawarii, przekonuje go albo zmusza do tego, żeby zrzekł się swoich roszczeń do korony i malutki Otton III zostaje królem niemieckim i cesarzem rzymskim. Jest niesamowita sytuacja, ponieważ Niemcy rządzone są przez kobiety. Pierw przez cesarzową Teofano, a kiedy ona umiera, władzę przejmuje Adelaida, babka Ottona III, która jest księżniczką burgundzką i rządzi aż do momentu, aż Otton osiąga 14 lat w roku 994. Wtedy to ten młody król i cesarz zaczyna realizować własną politykę i zaskoczeniem jest dla wszystkich, że jest ona nadzwyczaj pokojowa. Zbliża się rok 1000. W Europie wydaje się, że to będzie koniec świata, ale wiele przepowiedni mówi, że tylko 1000 lat ma istnieć świat i ma się on właśnie skończyć. Tymczasem nie dzieje się tak. Wszyscy wierzą, że to przez ofiarę pobożnych męczenników, takich jak święty Wojciech, którzy przebłagali Boga Wszechmogącego, żeby nie kończył świata. Odbywa się zjazd w Gnieźnie. Zjazd, który jest rzeczą bardzo nietypową jak na nowe czasy, ponieważ cesarz niemiecki wyrusza poza granice imperium nie po to, żeby zbrojnie podbijać jakieś ziemię, tylko żeby dogadywać się z jakimś przywódcą, który przez wielu w Niemczech uważany jest za barbarzyńcę. Słowiański książę Bolesław Chrobry był tak właśnie traktowany przez wielu panów niemieckich. I tam do niego właśnie przyjeżdża cesarz w Gnieźnie, razem spożywają posiłek, na pewno leje się mnóstwo alkoholu, nie oszukujmy się, i rozjeżdżają się w atmosferze przyjaźni. Wydaje się, że nowa epoka nastaje, lecz jak sami dobrze wiecie, ta nowa epoka nastanie tylko na parę lat. Za chwilkę wszystko się zmieni. Niemcy powrócą do swojej drapieżnej polityki wschodniej, ale o tym, co działo się od roku 1000 aż po XIII wiek, opowiem Wam z Zamku Bolków w kolejnym odcinku. Także zapraszam bardzo, dziękuję za uwagę w tym bardzo długim odcinku na temat historii Niemiec i myślę, że bardzo Wam się podobał. Mam nadzieję, że kolejny będzie równie ciekawy, także już niedługo na naszym kanale. Do zobaczenia. Hej!